Taki stary, ciągle głupi. No to witam Państwa w drugim odcinku z Francji. W pierwszym podróżowaliśmy po północnej i zachodniej części, a teraz wybieramy się z kolei wzdłuż lazurowego wybrzeża. Na początku też wszystkich tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, informuję, że popsuła mi się ładowarka do aparatu, więc cały materiał, cały ten odcinek będzie nagrany GoPrówką. A to, co widzicie za moimi plecami, to jest nowoczesne, prawda, miasto Carcassonne, a to jest z kolei stare miasto Carcassonne. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, co ciekawego można zobaczyć w Carcassonne, to powiem szczerze, absolutnie nic. To miasto jest jedną wielką restauracją i sklepem. Nic tu innego nie ma. Patrzcie, widzicie to, co tu się dzieje? Tu, widzicie to? Nie wiem, czy na GoPro to w ogóle widać, ale o, na przykład tu jeden sobie siedzi, skurkowaniec. Chciałem się cholera rozbijać, ale chyba nie. Przyjechałem do jednego z największych parków ornitologicznych we Francji. Jest tutaj bardzo dużo ptaków, ale jak jest dużo ptaków, to musi być też dużo pożywienia. No i jest właśnie też bardzo dużo owadów, w tym bardzo dużo komarów. I chyba będę spał w aucie, bo mnie zeżrą. Już mi kuźwa... Otwarłem drzwi, dosłownie otwarłem drzwi na chwilę i już mi poplatywały do samochodu. Tam widzę, siedzi jeden, tam siedzi drugi, tu siedzi trzeci. Dobra, nie dałem się wczoraj zjeść komarom. Ten skrzekot, co słyszycie dookoła mnie, to są właśnie flamingi. To ładnie widać, jakie one są różowiutkie, jak one lecą, bo one te swoje różowe skrzydła chowają pod białe pierze. Nie wiem, czy ja to będę w stanie nakręcić. Jest tu gdzieś jakiś, który leci? O, tam lecą, ale to nie widać pewnie. I one są wtedy takie ładne, czerwone. O, tu. O, jaki jest ładny, czerwioniutki. No widzicie, się wyjaśniła zagadka, bo ja myślałem zawsze, że flamingi są całe różowe i faktycznie są. Z tym, że tutaj, czyli Francja, Hiszpania i tu te rejony, to jest taki flaming, greater flamingo. I on właśnie ma tutaj to takie, co mówiłem, co czerwone, i on to tymi białymi piórami sobie chowa. A ten taki najbardziej różowy, cały taki czerwonawy, to jest karaibski. I on jest już tylko na Karaibach. Dobra, trochę mi się nudzi, to coś Wam opowiadam. Konkretnie chciałem poruszyć temat pewnej Dżany, ale żeby to zrobić, to trzeba nakreślić całą, prawda, historię. Więc muszę Wam powiedzieć troszkę o wojnie stuletniej. Jak wiadomo, wojna stuletnia trwała od 1337 do 1453, czyli troszkę ponad 100 lat. Ale historycy nazywali to wojną stuletnią, więc trudno. Cała wojna była bardzo złożona i tak samo jej przyczyny były bardzo złożone. Zacznijmy może od tego, że Wielka Brytania, królowie brytyjscy, mieli swoje ziemie na kontynencie europejskim. Z tym, że oni nie byli właścicielami tych ziem, tylko byli lennikami Francji. Wszystkie te ziemie to była własność Francji, a Anglia je tylko, powiedzmy, wynajmowała. To oczywiście prowadziło do straszliwej niechęci pomiędzy Anglią a Francją, ponieważ za każdym razem każdy król angielski musiał klęknąć przed królem francuskim i oddać mu hołd. Natomiast bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny były roszczenia króla angielskiego Edwarda III do tronu francuskiego. Wynikały one z tego, że był on synem księżnej francuskiej z dynastii Capetingów, a dynastia Capetingów kończyła właśnie swoje rządy we Francji z racji tego, że nie miała żadnego męskiego potomka. Więc król Edward zaczął sobie rościć, zaczął twierdzić, że no przecież sorry, ale ja jestem męskim potomkiem i tron mi się należy. No i tak rozpoczął się konflikt zbrojny. Warto tutaj podkreślić, że wojna stuletnia to nie jest jedna trwająca nieustannie wojna. Po drodze dochodziło do mnóstwa rozejmów. Miałem wojny stuletniej określa się wszystkie wojny, jakie były toczone na terytorium Francji w tym okresie. Oczywiście głównymi stronami tej potyczki były Francja i Anglia, ale nie tylko, ponieważ obie ekipy szukały sobie sojuszników, to w różnych okresach trwania tej wojny zaangażowanych było wiele różnych państw. I trzeba przyznać, że początkowo doskonale szło Anglii. Na początku XV wieku cała Francja była rozbita na malutkie księstewka, w zasadzie prawie wszystkie pod kontrolą Wielkiej Brytanii. Jedynie Orlean i tereny nad Loarą się jeszcze troszkę opierały. Pewnego dnia do zamku, w którym przebywał Karol, prawowity następca francuskiego tronu, przybyła młoda wiejska dziewczyna Janna d'Arc i oznajmiła, że miała widzenie, w którym Archanioł Michał rozkazał jej doprowadzenie do koronacji Karola. Karol dał jej kilkutysięczną armię i pozwolił ruszyć na jej czele.
Joanna dokonała prawdziwego cudu, ponieważ udało jej się odbić Orlean, a jej entuzjazm udzielił się sąsiednim księstwom, które również ochoczo ruszyły do walki. Niedługo potem Anglicy pojmali Joannę i spalili na stosie. Jednak udało jej się poderwać praktycznie cały kraj, który ruszył do walki i wkrótce oswobodził się całkowicie spod władzy Anglików, kończąc tym samym wojnę stuletnią. Natomiast Joanna, w momencie gdy płynęła na stosie, miała 17 lat, więc dość optymistycznie zakłada się, że była dziewicą i stąd właśnie to całe określenie dziewica orleańska. Ja pizgam, ale się wygłupiłem. Wlazłem wyjściem i wyszedłem koło kas biletowych. Udałem idiotę i po prostu zawróciłem z powrotem do wyjścia. Ale Francuzi sami są sobie winni. Gdyby umieszczali też napisy w języku innym niż francuski, na przykład w angielskim, to bym zrozumiał, że idę źle. Rozbijam się tam za krzakami. Miałem jechać kawałek dalej, ale tu mi się tak podoba, że stwierdziłem, że zostaję. A czemu mi się tak podoba? Spójrzcie tylko na to. No czyż tu nie jest pięknie? Ja pierdzielę. Ej? Gdzie oni się podzieli? Ej, dosłownie chwilę temu tutaj stała taka parka. Gdzie oni poszli? Ile czasu ja tu stoję? Dobra, znalazłem chyba jedno z najfajniejszych miejsc, w jakich spałem. Znaczy może nie najfajniejszych, ale jedno z. Tak się moja Skoda dzisiaj prezentuje. W takiej scenerii. Tutaj mam piękne jeziorko. Tylko namiotu nie rozbiję, bo ziemia jest tutaj totalnie z dupy. I śledzie nie wbije. Chyba, żebym tak się położył w sumie. A może się tak położę? Ale mam miejscówkę. Ja pierdzielę. Ale to jest zajebista sprawa. Tam jest ten kanion. I można sobie wypożyczyć kajak i popłynąć. Ale kuźwa zajebiście. Ale bym chciał. 20 euro. 20 euro za godzinkę na rower wodny. Nie, za dużo pieniędzy już wydałem. Za dużo pieniędzy wydałem na parkingi we Francji. Więc kuźwa, a może jutro rano. A może jednak nie, bo otwierają o 10. A ja chcę wstać jutro o 6. No może o 7 i jechać dalej. I się tu wracać. Kurde. Jak wiadomo, u wybrzeży Morza Śródziemnego pomiędzy Francją a Włochami mamy dwie wyspy. Korsykę i Sardynię. Co to jest? Sardynia jest oczywiście włoska, natomiast Korsyka jest oczywiście francuska. Ciekawostką jednak jest, że Korsyka nigdy francuska nie była. Została do Francji wcielona w 1769 roku, a wcześniej przez 500 lat należała do księstwa Genui. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że była włoska. Zdarzyło się też w całej historii Korsyki, że przez kilkanaście lat była ona całkowicie niepodległa. I też do dzisiaj większość mieszkańców Korsyki popiera niepodległość, nie czują się Francuzami, nie chcą być we Francji, chcą być niepodlegli i cały czas na Korsyce działają różnego rodzaju grupy separatystyczne i raz na parę lat dochodzi tam do różnych ekscesów. Danger of death, yeah, idziemy tam. O kurwa, tego to się nie spodziewałem. Proszę. Idę w skałę. No dobra. Widzicie to? Pewnie nie widzicie, ale na tej skale są poręczówki. O kurwa. To oznacza, że ludzie się tutaj wspinają. O kurwa, ja pierdolę, to z wody. Ale żajebioza. A mówili, gdy zobaczysz ciemny tunel, to nie idź w stronę światła. Trochę sobie poradziłem, ale jeszcze trochę. Taki widoczek. Nawet w porządku, nie? W sumie
to tu mogą być jakieś nietoperze. Jak zajebiście. Dobra, idę dalej. O, mówiłem, są poręczówki, można się wspinać. I tam się człowiek wspina. Po czymś takim. To już jest wyższa szkoła jazdy. A co jak w pewnym momencie tunel już nie ma światła, a znowu wpadłem. Powiem wam szczerze, że już nie mam ochoty... Jezu, to jest pełno wody. Już trochę nie mam ochoty tam iść, ale po prostu jestem ciekaw, co tam jest. Doszedłem do kolejnego wyjścia. Powiem wam szczerze, że kuźwa... Długo tu się szło. Długo. Wow, jakie widoczki. Hehe. Ale warto było, warto. No, tunel niestety ciągnie się jeszcze dużo dalej. I trochę nie wiem, czy iść, czy nie iść. Bo naprawdę długo się szło teraz. A boję się, że mi się latarka w telefonie nie rozładowała. W sensie, że mi się... Kurwa, latarka w telefonie, co ja gadam. Żeby mi się telefon nie rozładował. Znalazłem zejście do jakiegoś bocznego tunelu. To niestety jest barierka. Ale kuźwa bym se zszedł. Coś tam jest, czy nie? Chyba, że to jest po prostu zawalony głazem wyjście i tyle. Dobra, idziemy dalej. I widać światło! Widać światło! Jest koniec tunelu! Yeah! Doszliśmy do końca. Zajebiście. I wychodzimy. I wychodzimy. I co? I drzewa! I żadnego widoczku! I po cholerę myśmy tyle szli! Co, panie Smigol? Po cholerę myśmy tyle szli! O nie! O nie, tam jest jeszcze jeden tunel! Kurde, i czy mi się chce? A, ten jest krótki. Kurde, czy mi się chce iść jeszcze? Muszę sprawdzić, ile mam baterii. Kurde. Nie, no way. Niestety latarka musi mi wystarczyć na powrót, więc to jest ten moment, kiedy się cofam. Ale było fajnie. Ale mi się podoba. Ale zajebiście. Jaki. Genialne miejsce. Genialne. Buty mam tak mokre, ale było warto. Muszę przyznać, że zakochałem się we francuskiej kuchni. To ślimaki. Może pokażę, jak to wygląda. Chyba nawet nie wiem, jak to się je. Ja pierdolę. Tak to wygląda. O kurwa. Nie jest najgorszy. Wystarczyło jakby jednego dawać do spróbowania, a nie dają 12. No dobra, może ślimaki to nie jest najlepszy przykład, ale i tak nie są takie najgorsze. One wyglądają obrzydliwie, bo wyglądają po prostu takie robaki, takie ohydne jeszcze w dodatku robaki, ale w smaku... Znaczy, nie jest to coś, co bym jakoś specjalnie ze smakiem zajadał, nie? Ale są na tyle dobre, że mógłbym... Znaczy dobre. Są na tyle zjadliwe, że mógłbym je zjeść jeszcze raz. Nie lubię francuskich śniadań, bo jak mi ktoś podaje na śniadanie rogaliki albo słodkie bułeczki, to mnie szlag jasny trafia. Chociaż angielskiego śniadania też już mam dość. Ej, kurde. No dobra, okazało się, że szlak, którym chciałem iść, to jest znowu szlak dla wspinaczy skałkowych, a nie dla takich ciot jak ja. Ale wracając. Kuchnia francuska jest naprawdę przepyszna. Na pewno trafiona na listę moich ulubionych kuchni, mimo że się do tej pory przed nią straszliwie wyzbraniałem. Jakbym miał powiedzieć, co jedzą Francuzi, powiedziałbym, że naleśniki. Bo
Naleśnikarnie są w całym kraju, w każdym mieście. I muszę przyznać, że naleśniki mają wyborne. Jezu, jakie mają dobre naleśniki, masakra. Poza tym bardzo dużo, o dziwo, je się steków, co mnie w sumie zaskoczyło. Ej, bo tam jest szlak. Ty, ja w tą stronę poszedłem. Więc bardzo dużo je się steków. Steki też mają dobre, choć do tych argentyńskich to Jezu, daleko i ma daleko. Sporo jest też burgerowni. Burgery są niestety bardzo drogie tutaj. Tak z 15 euro za burgera trzeba położyć. Ale mają też kebaby. I kebaby, muszę przyznać, że tutaj smakują mi bardziej niż na przykład w Niemczech. A tutaj za kepsa stawia się takie 5 euro. I jeszcze dodatkowo dostaje się frytki. I naprawdę można się najeść. Poza tym mają oni mnóstwo też takich różnych snack barów, sandwiczy i innych tego typu rzeczy. Jakieś te, jak to się nazywa? Boże, szybko. Quiche Lorraine, czy jakkolwiek to się wymawia. To jest taki placek zapiekany z serem i jakimiś kawałkami mięsa. Całkiem dobre. Potem mają jeszcze te swoje słynne... No, wyleciało mi. Ale w nazwie jest albo pan, albo pani, czyli albo coś tam monsieur, albo coś tam madame. I to są takie, ja bym powiedział, że to są tosty. Takie troszkę lepsiejsze. Ale no, są naprawdę dobre, są spoko. Jakie ładne widoczki, nie? I w ogóle francuska kuchnia jest naprawdę fajna, naprawdę bardzo mi smakuje. Dużo jest tutaj dań opartych na przykład też na wołowinie. A tak szczerze powiedziawszy, to żab i ślimaków ja bym nie powiedział, że Francuzi tak strasznie dużo tego jedli. Raczej mi się wydaje, że więcej turyści, jak... Kurwa, jaki bąk. No, bardziej bym powiedział, że to turyści jedzą żaby i ślimaki niż Francuzi. Przepyszne są też ich desery, crème brûlée i te inne cudawianki. O, naprawdę żarcie we Francji jest bardzo dobre. Mają fantastyczną kuchnię, ja jestem oczarowany. I co jest tutaj w tym wszystkim zaskakujące, mając tak bardzo dobre żarcie i w sumie jedząc dużo słodkich rzeczy, no bo naleśniki tu podaje się częściej na słodko niż na mięsno, to dziewczyny tutaj, pomimo tego, że wbrew pozorom są naprawdę ładne francuski, to są bardzo szczupłe i bardzo ładnie się ubierają. Bardzo dużo tutaj dziewczyn chodzi w sukienkach, a że mają dobre figury, to i w sukienkach dobrze wyglądają. Pięknie przyjechałem nad morze, to się akurat pogoda popsuła. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Tak jak wspominałem wcześniej, Francuzi nie są jakoś szczególnie wojowniczym narodem i na przykład po I wojnie światowej warunki kapitulacji Niemiec uznano za wspaniałe zwycięstwo, mimo tego, iż zginęły przecież miliony Francuzów. A odszkodowania od Niemiec okazały się trudne do wyegzekwowania. W momencie, gdy do władzy dochodził Hitler, Francja też nie zauważała zagrożenia. Nawet po aneksji Czechosłowacji, nawet na to Francja praktycznie nie zareagowała. Po ataku Niemiec na Polskę Francja po 3 dniach od razu wypowiedziała Niemcom wojnę, ale nie angażowała się zbytnio zbrojnie w walkę. Francuzi byli przekonani o swojej potędze, byli święcie przekonani, że Niemcy ich nie zaatakują i bardzo mocno się zdziwili, gdy Niemcy zaczęli realizować swój blitzkrieg i wbili im do Francji przez Belgię. Ale nawet wtedy Francja podejmowała taktykę przede wszystkim niedrażnienia wroga i kolaborowała z Niemcami, między innymi zgadzając się na deportację milionów Żydów. Można powiedzieć, że dopiero desant aliantów w Normandii rozpoczął proces wyswabadzania kraju. We Francji są przepiękne warzywa i owoce, ale nie wynika to z tego, że mają to jakieś fantastyczne ziemie, czy jakieś niesamowicie wybujałe metody uprawy. Nie, Francja jest liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie pestycydów. A w ogóle nie wiem, czy się orientujecie, ale to miasto, w którym obecnie jestem, to jest Saint-Tropez i zaraz pokażę Wam pewną słynną miejscówkę. Tada! I powiem szczerze, podoba mi się tu w tym mieście średnio. Jest straszliwie dużo turystów i co ciekawe, jest bardzo dużo Polaków. To mnie dziwi, głównie też z tego względu, że Saint-Tropez jest chyba jak na razie najdroższym miastem, w jakim byłem we Francji. Francuzi są jednym z najbardziej wyzwolonych seksualnie narodów na świecie. Kpią oni z tych krajów, które są bardziej konserwatywne. Generalnie tutaj małżeństwo jest powszechnie szanowane, ale jakiś mały romancik na boku również jest doceniany.
Francuzi też troszkę ubolewają, że nie romansują już tak jak kiedyś. W dzisiejszych czasach romansiki to są bardziej po prostu przerywniki w robieniu kariery. Kobiety uzyskały prawa wyborcze dopiero w 1944 roku. Molestowanie jest molestowaniem od 1992. Wcześniej to był tak zwany flirt biurowy. A natomiast kobiety w polityce nie pojawiały się praktycznie w ogóle aż do 1997. Dobra, ponieważ stoję w zajebiście wielkim korku i coś czuję, że zbyt szybko się z niego nie wydostanę, to tam coś opowiem. Otóż Francja ze wszystkich krajów wysoko rozwiniętych ma najwyższy przyrost naturalny. Odpowiedzialni za to oczywiście są muzułmanie, dla których rodziny wielodzietne to jest norma. Większość czarnoskórych Francuzów to nie jest tak, jak nam się wydaje, że to są teraz najnowsza fala imigracji i tak dalej, stąd się biorą ci nie. Większość, zdecydowana większość Francuzów to są potomkowie imigrantów z Afryki Północnej, którzy skorzystali z prawa do osiedlania się we Francji, gdy poszczególne kolonie odzyskiwały niepodległość. Muzułmanie są tutaj wbrew pozorom bardzo mocno dyskryminowani. Traktuje się ich jako obywateli drugiej kategorii. Niechęć Francuzów do obywateli jest tutaj wbrew pozorom bardzo duża i przekłada się na poparcie dla skrajnie prawicowych ugrupowań, np. Frontu Narodowego. Szacuje się, że do 2030 roku większość obywateli Francji będzie czarnoskóra wyznająca islam. Wynika to właśnie z tego względu, że w tamtych rodzinach posiadanie wielu dzieci jest czymś całkowicie normalnym, natomiast młodzi Francuzi odznaczają się straszną niechęcią do zakładania rodzin. Niestety jest zakaz, a jak już się nauczyłem, co to słówko znaczy, a chciałem tam wejść i z tamtego miejsca się z wami pożegnać, bo to już jest tak naprawdę koniec tego odcinka. Zanim to zrobię, zapraszam jeszcze na mojego Instagrama. Tam możecie podglądać moje podróże na żywo, że tak to ujmę, a także troszkę mojego prywatnego życia. Niektórzy moi znajomi twierdzą, że już żygać im się chce od treści, które tam zamieszczam, ale ja się tam hejterami nie przejmuję. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.